jaki sposób porównać między sobą ceny różnych rejsów pasażerskich? Do tego służy PPD, czyli Passenger per Day, wyrażana zazwyczaj w dolarach. Ta miara odpowiada kosztom wycieczki morskiej w przeliczeniu na jeden jej dzień i w przeliczeniu oczywiście na jednego pasażera. Od czego zależy wartość PPD? W pierwszym rzędzie od kategorii statku, dalej zaś od kategorii kabiny. Po trzecie od miejsca lub miejsc odwiedzanych w czasie rejsu pasażerskiego. No i w końcu od pory roku. Jeśli chodzi o kategorię statku, to przypomnę, że są one 4. Standard, czyli low cost, premium, luksus i superluksus. Ten temat został odmówiony już poprzednio w moim vlogu dotyczącym statków luksusowych lub nie do końca luksusowych. Chyba od zawsze na statkach pasażerskich były różne kategorie kabin. Zanim omówię statki współczesne, różne kategorie kabin zilustruję przykładem starego japońskiego liniowca Hikawa Maru, który pływał w latach 1930 do 1960. Współczesne kabiny pasażerskie są znacznie większe i przede wszystkim dysponują wszystkie indywidualnymi łazienkami. Istnieją jednak naturalnie między nimi znaczne różnice i także można podzielić je na 4 kategorie. Pierwsza, najniższa kategoria to kabiny wewnętrzne, czyli bez okna. Są one oczywiście najtańsze. Nieco wyżej znajdują się kabiny z bulajem lub z oknem. Kategorią najbardziej pożądaną i stąd najliczniejszą na współczesnych statkach stanowią kabiny z indywidualnym balkonem. No i najdroższe są oczywiście apartamenty luksusowe o powierzchni powyżej 30, nawet do 200 m2. Na statkach jest ich zazwyczaj jednak niewiele. Dorzucę jeszcze, że na współczesnych statkach pasażerowie wszystkich 4 rodzajów kabin mogą chodzić do tych samych restauracji, korzystać z tych samych basenów kąpielowych i oglądać te same spektakle. Wyjątkiem od tej reguły są jedynie statki armatorów Cunard oraz MSC, na których to statkach istnieją 2 różne klasy pasażerskie. No i wreszcie sprawa ceny. Zazwyczaj kabiny z oknem lub bulajem są o około 20% droższe od najtańszych kabin wewnętrznych, natomiast kabiny z balkonem są co najmniej 2-krotnie droższe od tych pierwszych. Trudno jest podać jakąś precyzyjną informację, jeżeli chodzi o apartamenty luksusowe, ponieważ ich cena zależy bardzo od rozkładu, no i powierzchni. Jednak na pewno apartamenty luksusowe są co najmniej 2-krotnie droższe od kabin z balkonem. A teraz przykład. Jeżeli w 2023 roku koszt kabiny wewnętrznej wynosi około $50 PPD, to w takim razie kabina z balkonem będzie kosztować na pewno nie mniej niż $100–120 PPD. Wspominałem o tym, że ceny rejsów pasażerskich poza kategorią statku i kategorią kabiny zależą również od miejsca, do którego owe statki pływają. I tak w tej chwili można uznać, że Europa jest droższa od Karaibów, natomiast najdroższe są rejsy eksploracyjne na Antarktydę i wyspy Galapagos. No i w końcu data rejsów. Najdroższe są te w okresie noworocznym i w czasie świąt Wielkiej Nocy. Co wliczone jest w opisany tutaj koszt kabiny? Otóż wliczone jest lokum, łazienka oraz wszystkie posiłki na statku. Natomiast dorzucić należy jeszcze obsługę, czyli napiwki, jak również opłaty za napoje i wszelkiego rodzaju inne dodatki typu wycieczki na przykład na lądzie. Jeżeli chodzi o napiwki,
to są one obowiązkowe i obecnie, to znaczy w 2023 roku, wynoszą od 14 do 16 dolarów dziennie na każdego pasażera. Napoje alkoholowe i niealkoholowe są także płatne. Płatne są również organizowane przez statek wycieczki. No i wszelkiego rodzaju usługi dodatkowe, jak na przykład fryzjer, kosmetyczka czy masaże. Ladies and gentlemen, tonight we are proud to present the intimate Tango Buenos Aires. Spektakle i wieczorki taneczne były zawsze dotychczas darmowe. Jednak niedawno doszły mnie słuchy o tym, że jeden z armatorów europejskich zaczął żądać za nie dodatkowych opłat. Poziomy cenowe, o których dotychczas wspominałem, odnosiły się do statków kategorii standard, czyli low cost. Jeżeli chodzi o statki bardziej luksusowe, to te ceny są znacznie wyższe i mogą osiągać nawet do 700 dolarów PPD za kabinę z balkonem. Z drugiej strony na statkach wyższych kategorii możliwe są różnego rodzaju upusty, a więc na przykład wliczenie napiwków w cenę kabiny, darmowe napoje, a nawet bardzo często wycieczki na lądzie gratis. No i tak popularne na statkach wyższej kategorii programy lojalnościowe, dzięki którym można czasem obniżyć cenę rejsu o nawet 20%.